Co ja? Chodzimy na spacery wokół. Dzisiaj suchy lód przyszedł. A właściwie to wszyscy sportowcy są bandą myślących o sobie półgłówków. Ale fajnie to wygląda. Manhattan, on the old faded signs of just days of our lives, hoping for something to happen with you. Walking through the Queen's Garden with you, up to the water tower, all of our lives singing about. Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Szykuję się, bo dzisiaj mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Będziemy na pewno jechać do Olive Young na zakupy. Tak jak mówiłam chyba w poprzednim vlogu, tak mi się wydaje, są przeceny. Więc mamy przeceny i trzeba z nich skorzystać. Tym bardziej, że ja już niedługo jadę do Polski, więc takie zakupy dla znajomych tak, żeby się przydało zrobić. I także dzisiaj festiwal i mój mąż przyjedzie z pracy wcześniej, więc super, bo on musi iść do fryzjera, bo już mu te włosy urosły. Pewnie już zauważyliście, że mój mąż ma taką trochę nietypową fryzurę jak na typowych Koreańczyków, bo oni jednak wybierają takie dłuższe włosy, a mój mąż, słuchajcie, jednak lubi takie krótkie i to zmieniło się od przyjazdu do Polski. Kiedy poznawaliśmy się, to mój mąż miał taką typową koreańską fryzurę, dłuższą, ale wyglądał bardzo młodo wtedy w takich włosach, więc jakoś tak postanowiliśmy, że on postanowił, że spróbuje zrobić krótszą fryzurę i znacznie lepiej u niego ona wygląda niż na przykład taka koreańska fryzura, którą możecie kojarzyć na przykład z K-dram albo z K-popu. I wszystko oczywiście zależy od kształtu twarzy i tym podobnego. Mój mąż po prostu ma bardziej okrągły typ twarzy niż na przykład, jakby to określić, część społeczeństwa. Dobra, koniec o fryzurach i obgadywaniu mojego męża. Do tego, no, pójdziemy pewnie na lunch, będzie trzeba odebrać Eliasza, więc jest co robić. Ja jeszcze dzisiaj przygotowuję chleb do pieczenia, bo wieczorem chciałabym go upiec, będzie świeżutki na jutrzejszy kemping, ale to pewnie zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, dlatego że jeżeli taki daily vlog będzie ok, to zostawię daily vloga z takiego pełnego dnia ze mną, ale ostatnio różnie to bywa. Początek nagrywam, dużo gadam, a później po prostu wszystko się rozwala z każdym minutą, z każdą chwilą. Nie wiem czemu tak jest, ale pewnie po prostu zapominam kamerę wyciągać. To jest to, że odzwyczaiłam się od kręcenia. Ja dzisiaj też muszę zmontować film, żeby na sobotę był, bo słuchajcie, no wyjeżdżamy jutro, tak? Na kemping i pewnie będzie w którymś z vlogów. Zobaczymy. All of our lives, looking back at those black and white photos. All of our lives from the old town to the new. And I'm still with you. Ostatnio jak oprowadzałam osoby po Busanie i Gyeongju, dostałam paczkę z grześkami, z czego się bardzo ucieszyłam. Słuchajcie, zapytali się mnie, co bym chciała dostać w prezencie, a ja powiedziałam po prostu grześki, jeżeli już ma być prezent, bo oczywiście nie miałam w pomyśle, żeby w ogóle prosić o kogokolwiek, o cokolwiek, ale dostałam po prostu, pani się
uparła i powiedziała, proszę powiedzieć, co byś chciała dostać. A ja mówię, no dobrze, no to wtedy grześki. Myślałam, że dostanę jakieś 2-3 grześki i będę szczęśliwa, a dostałam pełne opakowanie, więc teraz przekąska szybka, grześkowa. Uwielbiam te bez czekolady. Dajcie znać, które wy lubicie, ale te bez czekolady najlepsze są moim zdaniem. Jeszcze princesa orzechowa też jest niesamowite. Princesa albo Prince Polo. Jedno z tych, już nawet nie pamiętam. Patrzcie, będę musiała wrócić do Polski i pierwsze co, to będą kabanosy i Prince Polo orzechowe. Oczywiście, zabieram się, bo już mi ślinka cieknie. Up to the old white bear. Dobra, jesteśmy teraz w drodze do fryzjera. To jest pierwszy punkt, który musimy dzisiaj zaliczyć. Mój mąż musi sobie obciąć te włosy. Naprawdę, są już długie, jak na jego standardy. I później Olive Young. Mam parę zakupów, bo koleżanka wysłała mi listę, co ona tam potrzebuje. Moja siostra się nie zdeklarowała jakoś tak jeżeli coś będzie ciekawego, przecenionego, to wtedy jej kupię, ale raczej zobaczę, bo nie jestem pewna, co ona by chciała. O no! Właśnie widzimy, że jest zamknięty fryzjer, więc nawet mój mąż nie zetnie sobie włosów, aby się przydało. No nic, lecimy. Dzisiaj w ogóle 29 stopni, więc jest strasznie gorąco. Chociaż wieje wiaterek, więc nie czuć tego aż tak mocno. To jest plus. Everything around me is space. Incredible view. From here my whole life seems like just a strange dream. I thought I was in control. The image I know of my face. Can it really all be a crazy, crazy dream? Wróciliśmy z Olive Young i zakupiłam całkiem sporo rzeczy, bo zapłaciłam 350 000 won, więc to jest sporo, ale też dużo rzeczy kupiłam i to mojej siostrze, coś dla siebie, dla mojej koleżanki, dla której zabiorę, też ma mini takie prezenciki, więc myślę, że całkiem spoko to wyszło. Teraz jesteśmy w jednej z ulubionych restauracji hongkońskiej, tutaj Misomyeon. Ja ją bardzo lubię i polecam, ale oczywiście, wiecie, pewnie jak ktoś jest w Korei, to chce spróbować typowo koreańskiego jedzenia, a nie właśnie hongkońskiego, ale jeżeli ktoś by miał ochotę, to oczywiście to zostawiam dla Was na miarę, bo ja bardzo lubię tę restaurację. Ostatnio mieli renowację. Nie do końca mi się podoba ten styl wcześniejszy był taki bardziej, wiecie, klimatyczny. I think it was tasty. Mieliśmy jechać dzisiaj na festiwal i niestety Eliasz się wywrócił, ma problem z barkiem, więc nawet jutrzejszy kemping jest pod znakiem zapytania. Dlatego pewnie to będzie część vloga, weekly vloga. Przy okazji chciałam Wam pokazać, co kupiłam na przecenach w Olive Young oraz co zakupiłam w Second Shopie. Nie pokażę Wam wszystkiego, dlatego że myślę, że te produkty, które będę zabierała jako prezenty dla rodziny, wezmę i osobno zrobię filmik, bo pewnie to nie jest wszystko, co dla nich przyszykuję. Dla siebie mam
dwie ampułki. Mamy tutaj Abib Capsule Ampoule. Jest to coś, co ma pomóc właśnie w zaczerwienieniach, jakichś wypryskach. Właśnie taka kapsułka, która będzie fajnie działała na skórę łagodząco. I mamy też tutaj Cicaterol Biplane. Ponownie wracam do tych produktów, które po prostu mi się sprawdzają. Z takich kosmetycznych rzeczy to kupiłam sobie te mgiełki. One też bardzo mi się fajnie sprawdzały, łagodzące, nawilżające. Na pewno jedną wezmę sobie do Polski, jedną zostawię w Korei. I to jest chyba wszystko, bo niektóre właśnie tutaj rzeczy biorę do Polski. I z kolorówki Wake Make ostatnio bardzo modne kolory to są brązy i dlatego też mam taką ciemną pomadkę brązową. Myślę, że ten kolor nawet całkiem mi fajnie pasuje. Fajne jest to, że ta pomadka jest magnetyczna, więc fajnie się zamyka. Z Baniliaco to zakupiłam dlatego, że tak naprawdę moja koleżanka chciała. Ona chciała dwa kolory, a ja zobaczyłam, że jest bardzo fajny ten brązowy, więc także zakupiłam brązowy. To jest blush. Co jest bardzo ciekawe, to jest ten jaśniejszy tutaj, co widzicie na mojej dłoni. Myślę, że bardzo, bardzo fajnie będzie pasował do mojej cery plus do oczu, bo ja mam taki piwny brąz z jakąś mieszanką. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w Olive Young, to mamy te do brwi, nie do kresek. One bardzo dobrze mi się sprawdzają, dobrze się trzymają na oku. Co prawda, pewnie widzicie, mamy przerwy, ale to dlatego, że ja mam takie oczy, po prostu one mi się tutaj nakładają, załamują, przez co zawsze się tutaj w tym kąciku zbiera, ale jak otwieram oko, wszystko jest ok. Tak niestety u mnie działa. Z second shopowych rzeczy, które kupiłam, to mamy tutaj koszulę, którą kupiłam na dziale męskim. Ona jest z naturalnego materiału, jest taka nietypowa, bo w taką krateczkę. Do tego jest krótka, ale szeroka, ma kieszonki. Myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądała w różnych stylizacjach, więc pewnie będzie pokazane. Kupiłam jedwabną chustę do włosów, właśnie żeby jak zawsze tutaj jakoś tak fajnie sobie wiązać i w kolorze zielonkawym. Bardzo fajny w ogóle ten graficzny wzór. Mamy też zwykły basicek, ale w paski, to jest taka gruba, fajna bawełna. To będzie pewnie bardziej do Polski niż tutaj teraz na lato. Mamy też bluzeczkę, która ma taki a la gorset przypominać, dzięki czemu fajnie nam wyrobi talię, bo pasy idą w taki sposób, a nie rozszerzają się, więc obcisła, biała, myślę, że będzie fajnie pasować właśnie z jakimiś fajnymi rozkluszowanymi tymi spódnicami. Nietypowy pasek, co mnie bardzo zaciekawił, bo nietypowo się zapina. Wkładamy, tu przekładamy i wtedy tu jest zapięcie, słuchajcie, w taki sposób. Bardzo ciekawe zapięcie, bardzo fajnie wygląda i w końcu jest to jasny pasek, a nie z takich ciemnych. Mam też halkę specjalnie do prześwitujących sukienek i jest to naturalny materiał, nie plastikowy, więc na tym mi najbardziej zależało. Mamy też pasek, ale bardziej taka a la krokodyla skóra. Bardzo fajny jest, klasyczny. Myślę, że będzie bardzo fajnie wyglądał w różnych stylizacjach. Będę mogła wyrzucić te paski, które już u mnie nie za dobrze wyglądają, a ten właśnie się wydaje takim mocnym, dobrym paskiem, który będzie na pewno na dłużej. I mamy też portfel, bardzo klasyczny, ale takiego właśnie oczekiwałam. Nie ma żadnych napisów, nie ma żadnych dodatków tutaj, dzięki czemu myślę, że jest ponadczasowy i na tym mi bardzo zależało. Jest to naturalna skóra, do tego mamy tutaj sporo przygródek, bo mamy tutaj, tu, jeszcze tutaj, i na drobniaczki też się miejsce znajdzie, a jeszcze w taki specyficzny sposób jest otwierane.
Widzicie? Kojarzę to właśnie z takimi starymi, oldschoolowymi portfelami. Zainteresował mnie, kupiłam, jestem zadowolona, bo będzie to portfel po prostu na długie lata. Ten wcześniejszy też długo miałam, więc taki nie był z naturalnej skóry, więc ten tym bardziej się mi przyda. Super, ja myślę, że zakupy naprawdę fajne. Jeszcze do tego, buty kupiłam, tak. Wiem, że nie wszyscy są zainteresowani buty z second shopu, ale jakby nieużywane, bardzo klasyczne, do właśnie takich typowych letnich sukienek w stylu zwiewnym, właśnie, żeby nie ubierać tych moich ciężkich butów. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobały te moje second shopowe przyda się. Ja idę sobie robić naleśniki, bo robię się głodna i miałam po prostu ochotę zjeść naleśnika. Go further, go further, go further, go further, go Chyba ktoś za szybko ogłosił nadejście lata w Korei, znaczy w Busanie. Nie wiem, jak jest w Seulu i w innych miastach, ale u nas się zrobiło zimno nawet. Dużo pada deszczu, mamy takie dni, wiecie, deszcz, słońce i naprawdę zastanawiam się bardziej, czy nie jesteśmy bliżej tej pory deszczowej niż samego takiego typowego lata. W zeszłym roku, chyba nie pamiętam, odkąd mieszkam w Korei, żeby właśnie czerwiec tak wyglądał. Bardzo jest nietypowo, chłodno wręcz miejscami. Byliśmy na kempingu, to było bardzo przyjemnie. Normalnie było już bardzo tak gorąco, duszno, a nie. Nawet wilgotność nie jest aż taka wysoka, jakby się spodziewać. Chociaż kiedy pada deszcz, no, zaczynam odczuwać tą wilgoć, ale nie jest to tak mocno jak kiedyś. Muszę zrobić pielęgnację. Szybka pielęgnacja, potem muszę zrobić plan, bo do dzisiaj mam jakby tak deadline takiego wstępnego planu oprowadzania. Później nanosimy na to poprawki i tak gdzieś 2 tygodnie przed przyjazdem mamy już dopięty cały plan, bo wiecie, ja już mam, jakby powiedzieć, bilety zakupione, ale też muszę właśnie to wszystko ułożyć pod te rezerwacje, bo niestety niektóre atrakcje trzeba miesiąc wcześniej dopiero wykupywać. Mówimy tutaj na przykład o monorailu. Wcześniej nie uda nam się tego zakupić, tak samo bilety na pociąg. Mają taką politykę, ale z tego co widziałam, w Polsce też, bo chciałam kupić bilety na pociąg do Krakowa i nie mogę jeszcze ich zakupić, więc na to wygląda, że to jest po prostu nie tylko w Korei, ale także w Polsce. Więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Co prawda moi klienci już mają kupione bilety do Busanu, ale trzeba jeszcze wszystko ogarnąć wokoło. To jest bardzo ważne, bo wtedy skraca się nam czas oprowadzania, wtedy trzeba przemyśleć jak z transportem do hotelu, etc., etc. Bardzo dużo się wtedy dzieje. Lato w kuchni to lekki posiłek z dużą dawką warzyw, dlatego dzisiaj na talerzu ląduje bibimbap. Uwielbiam to danie za mnóstwo świeżych, chrupiących warzyw, ciepły ryż i płynne żółtko. Wszystko pięknie ułożone do czasu, aż nie zacznie się prawdziwa zabawa, czyli wymieszanie wszystkiego. O to właśnie chodzi w samej nazwie – wymieszany ryż. Wiecie co? Łapię się na tym, że dokładnie tego samego szukam latem w książkach. Moje ostatnie audiobooki to totalny miks od lekkich romansów po pikantne sceny łóżkowe, po wyciskacze łez. Mamy tutaj 2 książki, które opowiadają o pisaniu do siebie listów od Donny Marchetti, Hate Mail,
oraz poważny i nieromantyczny od Ashley Poston, która wkrada tutaj motyw paranormalny. Nie pozdrawiam i tam iskry lecą od samego początku, a bohaterowie pasują do siebie idealnie, mimo że bardzo próbują się nie znosić. I żeby nie było, lekko na koniec mamy wyciskacz łez, czyli drugi tom o spadających smokach Sary J. Parker, gdzie romans między bohaterami miesza się z intrygą. Jak dobrze wymieszany bibimbap. Dobre romanse i dobre jedzenie mają ze sobą wiele wspólnego. Potrzebują idealnych proporcji, chemii i porządnego wymieszania, aby czas spędzany nad książką się nam nie znudził. Mój bibimbap jest gotowy. Czas wymieszać wszystko, poddać do stołu i dajcie znać w komentarzach, jakie książkowe grzeszki królują u Was tego lata. Pędzę dzisiaj na lunch z moim mężem na Nampo. Chciałabym sprawdzić jedną restaurację, do której pójdę prawdopodobnie z moimi gośćmi, którzy przyjeżdżają, więc chciałabym wcześniej sprawdzić, czy jest dobra. To będzie restauracja razem z rybami, więc to jest to, czego ja jeszcze za dużo nie posprawdzałam tutaj w Busan, a jako, że Busan jest nadmorskim miastem, to wielu właśnie chce sprawdzić różne restauracje, więc warto je znać. Przy okazji wczoraj widzieliście bibimbap, nie powiedziałam Wam, jak smakował, był przepyszny, polecam. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, prawdopodobnie w najbliższym czasie zrobię też przepis na bulgogi, bo w końcu chyba wyszło mi takie dobre, które mi zasmakowało, plus nie było aż tak słodkie, więc super. Pędzę na metro, bo będę jechała 2 liniami metra i się spotkamy wtedy już na Nampo. There you go, casually strolling into my life at just the right time. As you know, I was thinking about calling it. Za mną jest kawiarnia, do której dawno temu chciałam pójść, miałam zapisane, więc może wracając do domu po Eliasza skoczę właśnie do tej kawiarni. Fajnie wygląda, budynek ma nietypowy, więc to mnie najbardziej zainteresowało, tym bardziej, że jest wysoki, wielopiętrowy, chociaż prawdopodobnie widoku żadnego interesującego nie będzie miało. Jesteśmy już właśnie na Nampo, tego Wam nie powiedziałam, ale lecę teraz do mojego męża, bo już on jest, a ja w ogóle wysiadłam na złej stacji, robiłam posta na Instagrama i po prostu się zagapiłam, jak to ja. Lecimy. Then you showed up. Oh, my heart had enough of being mistreated, lying there in pieces. Too good to call it luck. You appeared when I needed, gave me back that feeling. Wodę z ryżu, tak Koreańczycy lubią. Tutaj jest miąguk, tofu i inne banczane. Tu jest ten japchae i banczane. Dostaliśmy miąguk do spróbowania. Mamy też banczane, ale tutaj jest self-bar z banczanami, więc można pójść i wybrać, co mają z tyłu. Oczywiście ryż jest bardzo gorący, więc trzeba uważać. Niedługo podadzą nam jeszcze rybki, na które musimy czekać. Ale co ciekawe, to też jest ekologiczne, bo mamy papier, a nie tak jak zawsze była folia, więc to jest duży plus. Tu nawet mają więcej tego papieru. Oh, my heart had enough of being mistreated, lying left to feel. Przyszła grillowana ryba. Wygląda całkiem nieźle. What is name of this fish? A this is godno. A, to jest makrelka. Ładnie wygląda. Smacznego. Now and then and always. To say
Co za urocza dzielnica. Bardzo mi się tutaj podoba i nie żałuję, że odwiedziłam to miejsce. Mój mąż polecił tą restaurację. Dajcie znać, czy wy byście takie danie w Korei spróbowali. Ja prawdopodobnie właśnie do tej restauracji na taki szybki lunch zabiorę moją grupę, która będzie już niedługo. A teraz idziemy w stronę Nampo Tower, które widać z tego miejsca. Myślę, że z wielu zakątków Busanu właśnie na Nampo można zobaczyć tą piękną wieżę, a my lecimy właśnie w okolicy tam, bo jest muzeum, które także chciałam odwiedzić, zobaczyć, poczytać z tego co pamiętam, historii tutaj tego miejsca, ale to się przekonamy, jak już dojdziemy do tego muzeum. When you came to my garden as a gift from the night, in the moonlit glow, it slowly leads the way. Oh, Romeo, no, I won't say a word. No, it's your name that I hide as you climb the ivy. Crickets call away. Oh, Romeo, will you hold me for the first time tonight? Come to my bedroom, touch me, babe, beyond our names, and oh, Romeo, you fall asleep with your lips on me as I softly thank the moon. Baby, love to feel your body closer, to love the mountains. Z budynku muzeum możecie zobaczyć muzeum, także filmowe, bo kiedyś właśnie tutaj na Nampo był festiwal filmowy. Teraz został on przeniesiony bliżej Guannali i Haeundae, tak naprawdę pomiędzy, bo w dzielnicy Centrum City, tak się nazywa, Centrum City. Co ciekawe, teraz jesteśmy w budynku muzeum, który został wybudowany w 1963 roku i zbieramy się do pierwszej sali wystawowej Modern City Busan Exhibition Hall 1 i zobaczmy, co tu ciekawego mają. I don't know what's trusting in my mind today, but I know I'll slowly push myself away. I don't know how it ends, but I see Obrazkowa instrukcja obsługi, jak zachowywać się w pociągu. alone again. I don't want to blame you for the distance in the air, but I know it's easier to say you won't hurt. I don't know how it ends, but I see the trend to go about alone. Set myself up to fall again, and I don't know when this phase will ever end. Chciałam Wam pokazać, że w końcu kupiłam nowy wiatraczek i jest ciężki, ale niby ma starczyć bateria przez 18 godzin. Do tego ma taką specjalną funkcję, żeby chłodzić bardziej punktowo, czyli tutaj jest metalowa nakładka, którą przykładamy sobie do skóry i ona dodatkowo chłodzi miejsca, które potrzebują więcej właśnie tego zimna, więc naprawdę fajny wiatraczek, przyda mi się do pracy, ale też przez całe lato, kiedy będę chciała gdzieś wyjść, żeby właśnie odetchnąć troszeczkę od tego słońca i od tego ciepła. 그릇 좀 갖다 드릴까요? 괜찮습니다. 네, 맛있게 드세요. 감사합니다. 네. You don't order?
can share. My już jesteśmy w domu, zjedliśmy obiad. Niestety nie gotowałam dzisiaj, dlatego że siedzieliśmy bardzo długo na placu zabaw. Dużo dzieci w ogóle było. Jestem w szoku, ale co się dzieje, wiecie, pogodę mamy taką, wiecie, wiosenno-letnią. Nie jest za ciepło, nie ma dużej wilgotności, więc jest bardzo przyjemnie. I słuchajcie, nie jest to taki typowy weekly vlog, bo nie ma tutaj 7 dni. To dlatego, że sporo się działo w tych wolnych dniach, które Wam przedstawiłam, dlatego tam się rozgadałam, tam też chciałam Wam pokazać różne miejsca, różne rzeczy, dlatego będzie to taki nietypowy weekly vlog. Często raczej udaje mi się tak około 6 dni robić, a dzisiaj tylko 4. No, mam nadzieję, że to wystarczy, ale chciałam się z Wami za to pożegnać. Dziękuję Wam za tego weekly vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że moje miejsca, które Was zabrałam, Wam się też spodobały. I będziemy się widać już za tydzień. Zobaczymy, czy w czwartek uda mi się coś nagrać na czwartek, czy w sobotę. Ale to już do usłyszenia w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!